No hello, hello, moi kochani, w niedzielę. U mnie jest godzina 13, ja już się lekko ogarnęłam i stwierdziłam, że mam bardzo dużo do Was do powiedzenia. Tak patrzę w lustro, patrzę w Was i co? Mam tutaj przygotowane moje ciacho. Oczywiście wiecie, trening jeszcze będzie. Kupiliśmy je ostatnio. I to jest taki sernik na zimno jakby, z mlekiem w proszku trochę, no... 50-50, ale trzeba zjeść. Kawusia też jest i... Poczekajcie, pokażę Wam. Posypałam wedle poleceń mojej Agatki właśnie cynamonem. Spróbujemy. No i tutaj jest ciacho i jest komputer, bo będę z Wami dużo rozmawiać. No więc łyczek kawki to odsuniemy. Spróbujmy z cynamonem. Zapach ładny, bo jak wiecie, ja kocham z kakao na górze. Dobrze, serniczek jest, kawka jest. Od czego zaczynamy? Mamy dzisiaj, moi drodzy, kilka tematów do poruszenia. Co byście woleli najpierw? O świętach wielkanocnych? O promkach w Aldi? Czy o najnowszych moich kremach, które zakupiłam? Może zacznijmy od pielęgnacji. Może to będzie najlepsze. Jedzenie i Wielkanoc później. Słuchajcie, totalnie zapomniałam Wam pokazać ten krem, który, jak byłyśmy ostatnio z moją koleżanką właśnie w tym salonie kosmetycznym, poleciła mi dziewczyna, bo ja już jutro idę, wiecie, na oczyszczanie i takie. Totalnie o tym zapomniałam, że to kupiłam, rozumiecie to? Totalnie o tym zapomniałam i miałam to w walizce, jak jechaliśmy ostatnio do Downtown, ale otworzę to tutaj razem z Wami i Wam pokażę. Jeden to jest takie serum, które właśnie dziewczyna mi mówiła, żeby nakładać codziennie na buzię, a drugi krem na noc jest z retinolem i że to ma być bardzo dobre. Nie wiem, czy znacie tą firmę. Poczekajcie, zmienię troszkę kamerę i wtedy Wam pokażę. To cudo prezentuje się tak i będę razem z Wami otwierać. Nie wiem, czy otworzę jedną ręką, więc ja to sobie otworzę i zaraz Wam będę pokazywać. No i słuchajcie, opakowanie jest bardzo urocze. To są dwa takie kremiki właśnie. Jeden złoty, drugi taki, jak widać, ciemny, granatowy. Bardzo fajna jest aplikacja, bo to jest taka pompka, którą, czekajcie, przekręcacie czy naciskacie? Przekręcacie i jest pompka, czyli bez brudzenia. To samo tutaj, więc już widzę, że aplikacja będzie bardzo fajna. No i zaraz zobaczymy, jak to wygląda na dłoni. Czy się fajnie aplikuje, czy nie. No i dobra, dajemy ten na dzień. Z Wami zaczynam. On jest taki lekko brązowy nawet. Więc nawet nie wiem, czy on nie zawiera jakiegoś filtra SPF. Podobno ma się, wiecie, z kolorem skóry. Widzicie, tu jest światło, świeci. Tu nie wiadomo, jak Wam to pokazać. Najprawdopodobniej on się wlepia w kolor skóry. Wiecie co, muszę zaraz odkręcić to dla Was i pokazać, jak to ładnie wygląda. I ten drugi, tak samo damy, jest bardzo delikatna aplikacja. Jest taki... No, a ten nie działa? Dobra. Ten też jest taki już jaśniejszy kolorek. Ale też jest bardzo delikatny. Wow. Bardzo. To jest po prostu mega taki... Widać, że się bardzo szybko wchłania. Poczekajcie, pokażę Wam. Słuchajcie, nie wiem, czy to widać, ale widzicie, jak się ładnie świeci? Wtapia się w kolor skóry. No nie mam tu dobrego światła. Mam nadzieję, że coś będziecie widzieć, ale proszę bardzo. Tak to wygląda. I drugi jest taki też lekko rozświetlający, ale to jest na noc, bo to jest z retinolem, więc będę próbować i na pewno dam Wam efekty, ale przed jutrem nie używam nic na to oczyszczanie buźki, więc tak to się prezentuje. Zobaczymy, czy będą jakieś efekty, czy nie. Nie wiem, czy znacie tą firmę. Skin Bee
ER. Nie znam, nigdy nie słyszałam, ale pani kosmetyczka bardzo zachwalała. No więc wiecie, chwyt marketingowy i Karolinka sprzedamy. Więc tak to. Takie kremiki 2 sobie wzięłam. I jeszcze wiecie co? Jak takie wącham, to są bardzo takie delikatne. Nie są zupełnie jakieś takie duszące, zbyt intensywne, takie neutralne zapachy. Ej, ale ten mi się bardzo podoba. To jest taki wręcz, mogłabym powiedzieć, podkład pomieszany z kremem. No zobaczymy. Tak jak Wam mówię, będę korzystać, będę testować. Zobaczymy, co z tego jutro w ogóle. Ale fajna jest ta aplikacja, tylko właśnie muszę się szczaić, wiecie, jak to używać i no dłuższy czas po prostu właśnie używać, żeby stwierdzić, czy są jakieś efekty, czy ich nie ma, po prostu. Dobra, to by było numer 1 z faktów. Drugi fakt, wczoraj cały dzień spędziliśmy w domu. Jedyne co, to wieczorem pojechaliśmy na szybkie zakupy, wróciliśmy, zjedliśmy i teraz ja już szukam, żeby Was tutaj nie zmieszać. Odkryliśmy totalnie nowy serial na Netflixie, ale to totalnie, który obejrzeliśmy 4 odcinki naraz, a on ma chyba 8 odcinków. Nazywa się Three Body Problem, czyli jakby to powiedzieć, 3 problemy ciała, coś takiego. 3 problemy ciała. 3 problemy ciała. Problem 3 ciał. O, problem 3 ciał. Bardzo, 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 bardzo Wam serdecznie to polecam. Jest mega. Jest, wiecie, o tym całym systemie AI i w ogóle super. Nie chcę Was spoilerować. Bardzo fajny. Zerknijcie na... Co ja nie jestem, wiecie, fanką science fiction, ale to, no przepadliśmy i dzisiaj planujemy wieczorem obejrzeć kolejne 4 odcinki, więc 4 godziny z głowy, bo każdy odcinek ma około godziny, ale bardzo polecam zerknąć. Ja nie wiem, czy to nie jest nawet numer 1 na czasie, na Netflixie teraz, obecnie, ale warto. Naprawdę bardzo się wciągnęliśmy. Więc dlatego mówię, dobra, nagrywam teraz filmik, bo zaraz będziemy mieli wypad, potem poćwiczyć, zgrać tego vloga, no i wiecie, i oglądać wieczorkiem. No ale dobra, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, iż gdyż aż mam tutaj gazetkę z Aldiego i chciałam Wam mniej więcej pokazać i znowu muszę wziąć, wiecie, Was tak tu bliżej, żeby Wam to zobrazować. Tu już się tłok robi na tym stoliku moim. Żebyście zobaczyli, co my tutaj w Aldim mamy przed świętami. W ogóle najlepsze jest, że brunch, taki wiecie, wiosenny, taki świąteczny, dla 8 ludzi poniżej $40. No i widzicie, jest szynka, jest takie gotowe cynamonowe takie bułeczki, które tylko do piekarnika wrzucacie, oczywiście sok, bułeczka, jakiś łosoś wędzony, bejgle, takie kiełbaski małe, cream cheese, no i nawet deser jest taki Danish, taki wiecie, drożdżówka jakby. No i dla 8 osób poniżej $40. Da się? Da się. No ale to jest amerykański styl. Więc poczekajcie, pokażę Wam mniej więcej, co tu będzie, no bo jedna rzecz tutaj, taka seria, to jest szok. Więc już Wam pokazuję. Proszę bardzo, czy Wy to widzicie? Ja nie wiem, kto to kupuje. Rzeczy typowo aldikowskie, że tak powiem. Są, jak widać, bluzy z napisem Aldi, spodnie dresowe, breloczki, kubki. Tutaj dla piesków jakieś ubranka nawet. Czapki, kurtki, no wszystko. Dalej mamy takie właśnie, no, jakby to powiedzieć, no zabaweczki dla dzieci. Tutaj jakieś pluszaki mamy z Paw Patrol. No i różne takie, wiecie, parasolki, Play-Doh z jajeczkami. Tutaj kule do kąpieli, jak widać, okulary. I tutaj mamy też takie typowo pastelowe kolory. Tutaj na chlebek bananowy na przykład, tu na babeczki. 30 opakowań, ale to jest plastik, 4,99, rozumiecie, to taniucha.
Tutaj są szklane na przykład, taki set. Chyba powinnam jechać i kupić. I też takie, to mam taką małą jedną na robienie gofrów. I dalej właśnie tak jak Wam pokazywałam, poniżej $40 takie rzeczy, typowo amerykańskie. Tutaj będą na promce. Są już w sumie malinki, szynka za pół kilo $1,49. Cytryny. Pozerkajcie sobie ile. To wszystko są ceny właśnie. Tutaj akurat jeśli chodzi o cytryny, to mamy za 2 pounds, czyli za kilogram 2,89. Pieczarki to jest około też 1,5 funta, czyli to jest jakoś 250 gram około. $1,29. No i widzicie miks do pancake'ów, kawa gotowa. To jest wszystko, to zaczęło się 20 marca i skończy się ta oferta 26. Więc takie oto rzeczy w Aldiku. Aldi załatwione. Wiecie, ja dzisiaj mam całą listę rzeczy, co chciałabym Wam powiedzieć. I tutaj mam ten mój kajecik i mam napisane, bo dzisiaj się zastanowiłam, co my w ogóle będziemy jedli na tą Wielkanoc. I wiecie, myślałam, znowu robić sałatkę jarzynową. Mówię nie. Nie będę robiła sałatki jarzynowej, bo... No bo co? No bo po prostu jedliśmy ostatnio, więc no nie chcę. Więc nasze menu wielkanocne w tym roku przedstawia się następująco, moi drodzy. Zupa chrzanowa. Wymyśliłam sobie, że zamiast jednak żurku, żeby nie było tak strasznie tradycyjnie, wymyśliłam sobie zupę chrzanową, która oczywiście będzie miała jajko ugotowane na twardo i białą kiełbaskę. To must have, bo biała kiełbaska to bardzo mi się kojarzy właśnie z Wielkanocą, więc to będzie zupa chrzanowa z białą kiełbasą i jajkiem na twardo. I potem na danie takie główne wymyśliłam sobie, że będą bitki wołowe w sosie pieczarkowym, do tego kluski śląskie, które chcę sama zrobić. Nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu robiłam. Kopytka robiłam, ale klusek śląskich nie robiłam, więc sobie wymyśliłam, że będą kluski śląskie. I do tego planuję zrobić, bo wynalazłam na internecie, ale to też Wam zaraz pokażę, ile mniej więcej kosztuje w Ameryce, żeby zamówić sobie catering z polskiego sklepu. Po prostu nie wymyślam tu restauracji, tylko polski sklep. Ale tutaj był fajny pomysł na surówkę z marchewki i pora. I wydaje mi się, że to jest bardzo takie, no, wiosenne, letnie i wymyśliłam właśnie, że zrobię do tego właśnie tą surówkę. A dodatkowo, wiecie, mamy buraczki w lodówce, jakieś ogórki kiszone, no to kto co będzie wolał. I jeśli chodzi o ciasta, to też nie chciałam znowu robić sernika, bo ten sernik u nas zawsze jest, tylko coś nowego. I właśnie tak jak już Wam wcześniej mówiłam, będzie leśny mech. Nie wiem, czy mi wyjdzie, czy nie, ale zrobię. Chciałabym zrobić. Będą też takie babeczki, to też mam taką formę na malutkie babeczki, też się podzielę i pójdzie jedna do koszyczka, zjemy, one są takie, wiecie, małe. Nie wiem tylko jeszcze, czy zrobię drożdżowe z takim lukrem cytrynowym, czy takie, wiecie, babka taka piaskowa jakby. Ale ja też nie lubię takich suchych babek, więc no nie wiem, czy nie pójdę w drożdżową, bo ja lubię drożdżowe ciasta, więc mimo, że to się robi... Wiecie, te wyrastanie, to wszystko, ale dobra, człowiek się poświęci już. Więc będą babeczki drożdżowe. I tak jak jem ten sernik coś ala, który powiem Wam, no mówię, jest to 5 na 10, to może zrobię jeszcze do tego taki sernik na zimno. Właśnie z dodatkiem serków homogenizowanych, na górę galaretka, jakieś owoce, borówki, czy jeżyny, właśnie, czy truskawki. Bez żadnego spodu. Spód ewentualnie będzie taki kruchy. Kruchy spód, nie takie ciasto biszkoptowe, tylko właśnie kruchy spód. No i tyle. I to jest całe moje menu. Wiecie co, dopiszę sobie w razie czego, bo będę musiała niedługo moim pięknym długopisikiem. Dopiszę sobie właśnie sernik na zimno, ale to dam znak zapytania, bo nie wiem, muszę się podpytać męża, co on myśli na ten temat. No i wiecie, i tak to u nas będzie wyglądać. A teraz dla porównania chciałabym Wam również pokazać, powiedzieć, może Wam pokażę nawet na moim kompie tutaj, jak to wygląda z
właśnie cenami i menu właśnie z polskiego sklepu. I na tapetę wjeżdża oferta wielkanocna Deli for You. Nie mam żadnej współpracy z tym marketem, nic bardziej mylnego, no nic takiego, ale chcę Wam pokazać, ile mniej więcej byście zapłacili za takie jedzonko właśnie wielkanocne u nas. No i już Wam pokazuję. Słuchajcie, i mamy tutaj menu wielkanocne. W takie coś wchodzi, tak jak widać, takie różne rzeczy, ale zamówienie minimalne u nich jest dla 8 osób. Cena za osobę $18. I mamy tutaj 2 dania mięsne lub rybne, 2 dania gorące, 2 surówki. Mięsa, jak możecie zauważyć, mają karkówkę grillowaną, pieczony schab, polędwiczki w boczku, bitki w sosie pieczeniowym, biała kiełbasa zapiekana z cebulą, co do wołowiny zraziki, bitki wołowe, beef stroganoff, pieczeń wołowa. Drób, kotlet de volaille. Też się zastanawiałam właśnie, czy by nie zrobić kotleta de volaille, ale potem myślę sobie, kurczę, chyba będzie już za dużo tego. Wiecie, my jesteśmy we dwójkę, więc no zobaczę. Podpytam jeszcze męża, co on by tak naprawdę wolał. Mają też właśnie pulpety drobiowe, chicken marsala, rolatki z indyka, ryby, łosoś w sosie szpinakowym, dorsz, rolada z białej ryby. Więc z tych właśnie rzeczy, wieprzowina, wołowina, drób, ryby, wybieracie 2 dania. Po prostu. Potem dodatkowo 2 dania gorące, czyli właśnie tłuczone ziemniaki, młode ziemniaczki, kopytka, kluski śląskie, buraczki na ciepło lub kapusta zasmażana i surówki, marchewka z porem, ćwikła, wiosenna, kalifornijska, czerwona kapusta, chłopska, koslo, buraczki z cebulą. Bum! I macie za 17,99 za osobę dla 8 osób, czyli to Wam wyjdzie około $150. Coś mniej więcej, coś takiego. Nie będę już tu dokładnie liczyć. Macie po prostu obiad. I dodatkowo możecie jeszcze, widzicie, zamówić tutaj żurek wielkanocny. 16 ounces to jest, powiem Wam, sama nie wiem ile to jest, ale gdzieś chyba około 250 ml, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. I mają pieczoną kaczkę za sztukę, 39,99, nóżki z kaczki, sos tatarski, chrzan, ćwikła, sałatka jarzynowa, galaretka drobiowa, wieprzowa, biała kiełbasa, naleśniki i tak dalej, i tak dalej. Ale to Wam tu pokazuję. To tak w Stanach się to prezentuje. Dajcie znać, czy macie takie właśnie oferty też w Polsce. Na pewno są, no nie? Na pewno są i też zaraz Wam tu pokażę. Mówię, mogłabym Wam to wstawić, ale proszę bardzo. Do każdego zamówienia gratis babka wielkanocna. I wydaje mi się, że to trzeba złożyć te zamówienie chyba do wtorku, czyli do, już Wam pokazuję, do 26. I odbiór wydaje mi się, że będzie wtedy 30. Więc tak to wygląda. Z moich przemyśleń powiem Wam, że gotować taki obiad dla 8 osób, nie wiem, czy byście wyrobili się w $150. Bo wyobraźcie sobie, że trzeba pokupić, no na przykład jak ja bym tutaj wybrała kotlet de volaille, bitki wołowe powiedzmy, i do tego na przykład kluski śląskie, czy tam tłuczone ziemniaki na przykład, surówki i pokupić tego dla 8 osób i jeszcze robota Wasza w to wchodzi, bo to wiecie, pojechać do sklepu, pokupić, ugotować, przygotować, a tu wszystko macie gotowe. Wiecie, co kto woli? Co kto woli? Nie oceniajmy. Jedni wolą kupić, drudzy zrobić. Ja sama jak teraz myślę, to wiecie, ta zupa chrzanowa, no to muszę też pokupić i chrzan, i kiełbaskę białą, i tam pewnie jakiś zrobić bulion, i w ogóle te bitki tak samo, i pieczarki, i marchewkę, i pora. Kluski śląskie, to wiecie, to tylko, co tam, mąka. Co się do klusek śląskich dodaje? Agentka, ziemniaki, no nie, ugotowane, mąka ziemniaczana, sól, pieprz. No i co, i tyle chyba, nie? Kluski śląskie. Wpisujecie ze mną. Ja wiecie, zawsze korzystam z przepisów
Ania gotuje, albo co? Albo kwestia smaku. Dla mnie to są najlepsze przepisy. No właśnie, kilo ugotowanych ziemniaków, mąka ziemniaczana, jajko, sól. Bum. I macie kluski śląskie. No więc te babeczki porobić, sernik właśnie na zimno, leśny mech. Ja myślę, że wiecie co, z jednego zrezygnuję, że będzie albo sernik na zimno, albo leśny mech. Zobaczymy. No to naprawdę jest robota. To nie jest tak, że kupicie i już się samo zrobi. Więc serio czasami jest lepiej kupić, żeby zaoszczędzić sobie stres, no zwłaszcza jeśli wiecie, robicie większą imprezkę. Po prostu. Wiadomo, że swoje jest lepsze, nic tego nie zastąpi, ale no, co kto woli. I teraz jeszcze chciałabym Wam też powiedzieć, bo jeśli myślicie, że Amerykanie jedzą zupę chrzanową, tudzież żurek na Wielkanoc, jakieś mięska w sosie pieczarkowym, jakieś ciasto leśny mech, babeczki, nic bardziej mylnego, moi drodzy. Nic bardziej mylnego. Ja miałam przyjemność raz uczestniczyć w takim... Oni nie mają śniadania wielkanocnego. Oni mają coś takiego pomiędzy śniadaniem a lunchem, taki coś à la brunch. I jak ja byłam właśnie na takim brunchu raz, to jak dziś pamiętam, że były placki ziemniaczane. Czajcie to? Placki ziemniaczane były właśnie takie kiełbaski. Kupujecie surowe kiełbaski, takie malutkie i je podsmażacie na patelni. Były właśnie takie kiełbaski. Była fasolka szparagowa do tego. I dalej, powiem Wam, nie pamiętam, ale jak tu sobie poprzeglądałam, co Amerykanie zwykle jedzą, to jest norma. Dla nich czy Wielkanoc, czy Święto Dziękczynienia, czy Boże Narodzenie, to zawsze szynka pieczona być musi. Albo indyk. To jest obowiązek. Więc nawet tu zerknęłam na takie, wiecie, menu, tak jak tutaj właśnie oferta wielkanocna Deli for You na przykład, to zerknęłam na ofertę wielkanocną Whole Foods, gdzie oni mają właśnie taką wielkanocną ofertę. I tak jak Wam mówię, ziemniaki tłuczone, warzywa pieczone, szynka pieczona, sałatka ziemniaczana, nie jarzynowa, ziemniaczana wchodzi w to, fasolka szparagowa właśnie. Czasami może znajdziecie takie jajka faszerowane, ale to jest zwykle, wiecie, jakaś musztarda, czy tam jakiś kremowy taki sos na tym, ale to ja nie zauważyłam, żeby Amerykanie dużo jajek jedli, tak jak my na przykład. I co, te placki ziemniaczane, tu nie widzę tego, ale u mnie były. No i te kiełbaski właśnie pieczone. I dodatkowo, jeśli chodzi o deser, to bardzo często jest albo ciasto marchewkowe, albo pudding bananowy. To jest najczęstszym deserem, więc jeśli człowiek tak pomyśli, to jest po prostu taka ogromna rozbieżność, jeśli chodzi o nasze tradycje, a ich, no że szok. No nie wiem, chyba że u Was w domach też się je jakąś szynkę pieczoną na Wielkanoc. No u mnie nigdy tego nie było. No więc tak to, powiem Wam tak to. Jeśli chodzi o pudding bananowy, uwielbiam, też któregoś dnia zrobię, bo do tego potrzebujecie takie malutkie biszkopty jak dla dzieci. Oczywiście banany, robicie taki pudding i przekładacie. No i oczywiście śmietanka, no nie? Ubita śmietanka. 30. Zrobimy któregoś dnia, bo ja bardzo lubię. Jest słodki, jest kaloryczny, ale jest bardzo, bardzo dobry. Ojejku, i co moi kochani? I chyba tyle, bo ja tu gadam. Czy ja mam coś jeszcze właśnie do powiedzenia dla Was? Wydaje mi się, że chyba nie. Tak jak mówię, o jeszcze wiecie co, dopiszę tu, bo jeszcze teraz sobie wymyśliłam, że u Amerykanów, przepraszam, że jeszcze za wstawkę, bo tak teraz patrzę na to menu tutaj z Whole Foods, że jest mac and cheese, czyli makaron po prostu z kremowym sosem i z serem. Typowe, co tutaj dzieci jedzą na lunch w szkołach. Właśnie makaron z serem. Po prostu. Ok. I w tym chyba vlogu to by było na tyle. To jest taki pogadankowy, ale musiałam się z Wami podzielić, wiecie, i tym kremem, i tymi świętami, tym wszystkim. Piszcie mi w komentarzach, jak to u Was wygląda. Co Wy gotujecie na święta? Będzie mi bardzo miło. Może mi się znowu, już wcześniej Wam mówiłam,
Tu mi przypomniała Martynka o sałatce jarzynowej, ale to już zrobiłam, więc nie będzie. Może coś fajnego robicie, może mi podsuniecie również pomysł, może Wy skorzystacie z mojego menu. Piszcie w komentarzach. Ściskam Was serdecznie, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że macie cudowną niedzielę. Ja właśnie zaraz się zbieram. I co? Dziękuję za wszystkie łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Ściskam Was serdecznie, buziaczki, do jutra. Bye!